Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz po danych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Tam na dole link w opisie. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz po danych z rynku pracy z USA. Drodzy Państwo, w tym tygodniu było najważniejsze wydarzenie, które miało miejsce o 14:30, czyli jakie są ostateczne dane z rynku pracy za czerwiec w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ wczorajsze dane ADP tak mocno podniosły poprzeczkę, rynek oczekiwał, że jest prawdopodobne, że i tym razem uda się pokonać prognozy, że dane będą znowu lepsze niż zakładały prognozy i że będzie potwierdzenie tej tendencji, która wczoraj była ukazana na wskaźniku ADP. I co się okazało? Że dane były troszeczkę gorsze niż zakładały prognozy, ale nie pokonaliśmy odchylenia standardowego od mediany prognoz. Dlatego też zobaczymy, jaka jest faktycznie kondycja rynku podczas tej dzisiejszej sesji, ponieważ jeżeli wczorajsze dane były game changerem, jeżeli chodzi o zmianę percepcji i sentymentu na rynkach finansowych, to dzisiejsza sesja będzie kontynuacją tej wczorajszej. Natomiast jeżeli wczorajsza sesja była tylko wypadkiem przy pracy, inwestorzy nie będą wierzyli, nie będą dawali wiary w te dane, które wczoraj poznaliśmy, będą się koncentrować na jakimkolwiek pretekście, żeby oddalić wizję dyskontowania tych negatywnych zjawisk, które będą płynęły szczególnie z rynku obligacji, z rynku perspektyw co do przyszłości stóp procentowych, to być może będziemy świadkami reakcji wręcz przeciwnej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, które są bardzo zbliżone do prognoz, będą takim wyśmienitym papierkiem lakmusowym pokazującym, co się wydarzy na percepcji, na sentymencie inwestorów, żeby wiedzieć, w jakim stadium teraz rynek jest. Czy chce kontynuacji letniej fali hossy, czy też szukać będzie wszystkich pretekstów, wszystkich informacji, które będą tylko i wyłącznie zwiększały prawdopodobieństwo, będą dawały ten pretekst do wywołania kontynuacji tendencji spadkowej wyprzedaży ryzyka na świecie. Warto zwrócić uwagę na to, jakie są też składowe tych danych z rynku pracy. Mieliśmy także private payrolls, były one wyraźnie słabsze niż prognozy. Były manufacturing payrolls, czyli zmiana w sektorze przemysłowym, były lepsze niż zakładały prognozy, a stopa bezrobocia była dokładnie taka jak prognozy, więc tutaj generalnie moim zdaniem rynek jest trafiony w prognozy, ale nie widać jakichś takich euforycznych informacji dla rynku pracy, które byłyby potwierdzeniem tych wczorajszych odczytów. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że czerwiec był takim miesiącem, gdzie takie składowe, czyli joblessy, czyli wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, które raz w tygodniu poznajemy w czwartek, były zdecydowanie negatywne i zaczęły sygnalizować jakąś negatywną tendencję, początek jakichś negatywnych tendencji w gospodarce, co także było zbieżne z załamaniem wskaźników PMI, ale te dane, które dzisiaj poznaliśmy, czyli payrollsy, nie pokazują tej tendencji, nie wskazują na to, żeby amerykańska gospodarka w jakiś sposób się zatrzymała i zaczęła mniej, mówiąc kolokwialnie, produkować nowych miejsc pracy w danym miesiącu. Dlatego też moim zdaniem te dzisiejsze dane, które poznaliśmy, są testem sentymentu i dzisiejsza sesja na Wall Street będzie tego odzwierciedleniem. Zobaczymy, gdzie się ukształtują kursy. Natomiast dla nas najciekawsze będzie, jakie będą zmiany percepcji co do przyszłych stóp procentowych. Będziemy to obserwować my, profesjonaliści, na danych dotyczących zmiany oczekiwań tej implikowanej stopy procentowej i jak widzimy w pierwszych minutach podanych, jakoś nie ma zmiany tej percepcji względem tego samego wykresu, tych samych danych sprzed publikacji makroekonomicznych, publikacji z godziny 14:30. Widzimy cały czas w rynku co najmniej jedną podwyżkę stóp procentowych i 50% szansy na kolejną. Natomiast
takie odzwierciedlenie dla ludzi, którzy nie mają dostępu do profesjonalnych narzędzi, to jest zachowanie amerykańskich obligacji i w momencie tworzenia tego wpisu ta rentowność z poziomu 4,06 znowu spadła w rejon 4%, więc ten poziom 4% jest w tym wypadku punktem odniesienia. Każdy spadek poniżej będzie sygnałem, że ta reakcja z ostatnich godzin z czwartku była prawdopodobnie negatywna, była przesadzona, natomiast utrzymanie nad poziomem 4% na rentowności pozwoli jednak myśleć, że te obawy wyrażone wczoraj w spadkach indeksów giełdowych na całym świecie są uzasadnione obawami o to, że rentowności pójdą w górę, czyli że stopy procentowe dalej będą się wspinać. I kolejnym takim rynkowym odzwierciedleniem tego, co się dzieje, jest zachowanie amerykańskiego dolara, zwłaszcza na euro-dolarze i w tym wypadku punktem odniesienia jest cały czas poziom 1,09. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy lekko nad tym poziomem, dlatego też widać, że ta oś symetrii horyzontu cenowego w najbardziej krótkim terminie cały czas jest zachowania, ten poziom 1,09 cały czas pięknie pracuje, jest dla nas, przynajmniej dla mnie jest punktem odniesienia. Utrzymanie nad będzie sprzyjało tezie o tym, że oddala się perspektywa dalszych podwyżek stóp procentowych, a spadek poniżej poziomu 1,09 będzie przybliżała wizję tego, że te dalsze podwyżki stóp procentowych i reakcja rynku obligacji jest uzasadniona. Dlatego też moim zdaniem, jeżeli chcecie też zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu gry na eurodolarze, warto równolegle monitorować zachowanie amerykańskich dwójek, tych dwuletnich rentowności, ponieważ w ostatnim czasie też sam indeks dolarowy bardzo ładnie koreluje z zachowaniem rentowności amerykańskich papierów, więc moim zdaniem warto się tym posiłkować, patrząc i zwiększając albo zmniejszając prawdopodobieństwo tego, co się dalej wydarzy na amerykańskim dolarze. I w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do tych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najważniejszy temat, czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych, warto się zaznajomić z tymi materiałami oraz oczywiście także tam o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi profesjonalni traderzy w tych trudnych czasach, kiedy zmienność jest podwyższona i rynek dyskontuje różne scenariusze tego, co się może wydarzyć w przyszłości na rynkach finansowych. Przypominam, te raporty są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. I przegląd rynków światowych warto rozpocząć od indeksów giełdowych, ponieważ ważą się losy, moim zdaniem, zwłaszcza indeksów w Europie, ale jeżeli indeksy nawet w Stanach Zjednoczonych zaczną spadać, to te przeniesienie nastrojów negatywnych na indeksy, na parkiety na starym kontynencie powinno być duże, ponieważ rośnie relatywna słabość europejskich parkietów. Tak jakby czegoś tutaj europejskie giełdy się bały, co jeszcze wcześniej, co teraz jeszcze nie jest wyceniane, co może się okazać w najbliższej przyszłości. Dlatego też indeks Standard & Poor's, indeks DAX, zwłaszcza indeks DAX, który jest bliski wybicia dołem z 3-miesięcznej konsolidacji, moim zdaniem powinien być szczególnie dzisiaj monitorowany. A indeks Standard & Poor's zobaczymy, gdzie zakończy cały tydzień, ponieważ dzisiaj tworzymy świece tygodniowe. Te świece tygodniowe mają bardzo duże znaczenie. Jeżeli amerykański dolar zacznie się umacniać, a rentowności będą szły jednak do góry, to wzrośnie silnie prawdopodobieństwo spadku poniżej poziomu $1900 na cenie złota. Natomiast odwrotny scenariusz, pozbycie się tych obaw, które zostały wygenerowane jutro, może dać tendencję wzrostową. Także złoto jest w konsolidacji, warto być na to gotowym i przygotowanym. Patrzmy także na zachowanie miedzi. Jeżeli ona będzie spadać, będzie pokonywać swoje ostatnie minima, to te negatywne nastroje na indeksach giełdowych będą wzmocnione, a jak cały czas widzimy, ropa naftowa żyje swoim własnym życiem, podobnie jak Bitcoin i tutaj też mamy konsolidację i po prostu czekamy na wybicie. Drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę, na jak dużej ilości instrumentów finansowych jest konsolidacja teraz. Marazm, niewielka zmienność, aktywność w horyzoncie cenowym. To pokazuje, że rynek nie wie, w którą stronę iść i tylko część instrumentów finansowych jest w tendencjach. Na przykład indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych, ale to jest między innymi jeden z niewielu wyjątków, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe na całym świecie. I na koniec polskie aktywa. Jeżeli eurodolar pójdzie w górę, to powinna być dobra wiadomość dla złotego. Jeżeli eurodolar spadnie poniżej 1,09, powinna być to negatywna informacja dla złotego. No i zobaczymy, w przypadku euro-złotego poziom 4,50 jest w grze. Jeżeli amerykański dolar pójdzie bardziej, będzie się umacniać, czyli spadki będą na eurodolarze, to osłabienie złotego powinno być szczególnie widoczne na dolar złotym. Widzimy, że polskie obligacje zaczynają lekko tracić na wartości, ale moim zdaniem jesteśmy cały czas w trajektorii wzrostowej, więc na tym ETF-ie ta tendencja wzrostowa jest cały czas dość dobrze widoczna
i też WIG20, który też walczy o ważny poziom 2000 punktów. Ten psychologiczny poziom widać na wykresie, jakie ma znaczenie. Każdy spadek, każde zamknięcie tygodnia poniżej tego poziomu będzie zaproszeniem do korekty spadkowej na indeksie WIG20 i na całej giełdzie papierów wartościowych w kolejnych tygodniach lipca i moim zdaniem słabość warszawskiej giełdy będzie też odzwierciedlona tym, co się dzieje na krajowej walucie, bo ta korelacja między złotym a indeksem WIG20 jest duża, a to sygnalizuje, że za wszystkim stoją inwestorzy zagraniczni. Drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych i o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Na dole w komentarzach, w opisie i w komentarzu są te materiały podlinkowane. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także tych wszystkich, którzy chcą śledzić losy Ace Market U po godzinach pracy w biurze, do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Zachęcam, zapraszam. Życzę udanego weekendu, udanych wakacji tym, którzy są na wakacjach i wszystkiego dobrego. Widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam!